Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Lipnik, działka przy drodze. Na tle pięknego krajobrazu Magda, Marysia i Szczepan. Zarówno dla nich, jak i dla wielu innych osób ten krajobraz może stać się jeszcze piękniejszy. Wspólnymi siłami walczą bowiem o to, aby w tym miejscu powstał nowoczesny ośrodek neurorehabilitacji dla osób z ciężkimi niepełnosprawnościami. Każdy z nas w mgnieniu oka może znaleźć się na moim miejscu, warto o tym pamiętać. Dlatego bardzo Was proszę, wspólnie pomóżmy w budowie ośrodka neurorehabilitacji, który może być naszym miejscem na ziemi. Bardzo czekamy na ten ośrodek w Lipniku. Na czele tej wspólnej walki stoi Stowarzyszenie Hospicyjne Bądźmy Razem z Wiśniowej. Bardzo się serce mi cieszy z takiego ruchu, jaki dzisiaj tutaj na placu jest, bo 2 razy pamiętam taką radość. Pierwszy raz, kiedy stanęliśmy tutaj na takiej jeszcze zupełnie zielonej łące, no i ta radość budowana była w wyobraźni tym, co tu się może pojawić, a dzisiaj ta radość wynika z tego, że jesteśmy tutaj razem, że są z nami nasi ambasadorzy podopieczni. Z czego wynikła potrzeba w ogóle budowy ośrodka w tym miejscu, tutaj w Lipniku? To się stało tak, że my byliśmy ludźmi razem z hospicjum domowym i tam staraliśmy się pomagać tym osobom, które były w bardzo trudnej sytuacji, pacjentami tego hospicjum domowego. I tak to wszystko, co związało się z naszą pomocą, rozwijało się, pokazując coraz to nowe potrzeby. Także to nie był pomysł, który się zrodził komuś w jakimś śnie albo w jakimś pragnieniu, tylko to wynikło po prostu z życia. Że od jednej do drugiej potrzeby staraliśmy się wychodzić naprzeciw. Podejmowane były coraz większe zadania, dosyć duże zbiórki, szczególnie te dla dzieci z SMA. To sprawiło, że dostaliśmy też właśnie z taką dedykacją trochę pieniędzy, które tam z tych zbiórek pozostawały, żeby zrobić coś tutaj na miejscu, dlatego że ludzie, czy małe dzieci szczególnie, musiały szukać gdzieś pomocy i rehabilitacji w bardzo odległych stronach. Nigdzie też nie znajdowały takiego miejsca, w którym można byłoby tak jakoś wszechstronnie tą rehabilitację podejmować. No i właśnie z takiej potrzeby zrodziła się ta idea, żeby to może udało się zrobić tutaj w Lipniku. Szukaliśmy w różnych częściach naszej okolicy miejsca, ale w końcu znaleźliśmy tutaj jako najpiękniejsze i chyba takie wymarzone. Ten ośrodek będzie przede wszystkim dla osób dotkniętych skutkami wylewów, zawałów, nagłych wypadków, sprawiających w konsekwencji to, że są to ludzie, którzy są więźniami własnego ciała. Ludzie, którzy czują, myślą jak każdy z nas, ale którzy zupełnie nie panują nad swoim ciałem. Są właśnie w takim kokonie i więzieniu. To właśnie z myślą o nich głównie ten ośrodek ma być. Chodziłoby o to, żeby można było w jednym miejscu zorganizować takie turnusy rehabilitacyjne, które pozwoliłyby tym osobom bez szukania gdzieś po całym kraju pomocy właśnie tutaj ją znaleźć. Wydaje się, że na ten moment to tylko ogrodzona działka. Na szczęście budowa jest o kilka kroków dalej. W 2023 roku udało nam się zrobić to, co tutaj widać na działce. No dużo pracy, duża już inwestycja, duży wkład. Dzięki dotacji z budżetu państwa stworzyliśmy projekty. Projekt architektoniczny, projekt ogrodu, projekt wnętrz, więc jakby wszystko gotowe, uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, ogrodziliśmy trwale działkę, wcześniej ją zakupiliśmy, więc to też już jest taka wartość duża, że ona jest własnością stowarzyszenia. Jest zrobione utwardzenie ciągów komunikacyjnych, zjazd z drogi powiatowej, kanalizacja deszczowa, prąd, woda, jakby wszelkie przyłącza, które pozwalają nam już ruszyć z budową, na co wszyscy bardzo, bardzo czekają. Jest też pierwszy etap ogrodu sensorycznego, są nasadzone drzewa, krzewy wzdłuż ogrodzenia. Wspomniani wcześniej Magda, Marysia i Szczepan to ambasadorzy budowy neuroośrodka, którzy w tym temacie mają coś do powiedzenia.
Magda, jakiej ty rehabilitacji potrzebujesz na co dzień? No i czy ten ośrodek to jest właśnie takie spełnienie rehabilitacyjnych marzeń? Myślę, że tak. Jest to takie marzenie, co potrzebuję codziennej rehabilitacji, bo tak to się robią mi przykurcze, no i jest mi ciężko funkcjonować. Trzymasz kciuki zatem mocno, żeby ten ośrodek powstał? Tak, A pokaż nam, jak bardzo. mocno. Dzięki Wam może powstać wspaniały ośrodek rehabilitacyjny. Zwiedziłem mnóstwo miejsc, mnóstwo ośrodków. Ten z całą pewnością będzie jednym z najlepszych w Polsce, zarówno jak i pod względem sprzętu, budynku czy kadry. Każdy z nas ma możliwość wsparcia tej budowy, która pomoże bardzo wielu osobom. Każdy z nas w mgnieniu oka może znaleźć się na moim miejscu, warto o tym pamiętać. Dlatego bardzo Was proszę, wspólnie pomóżmy w budowie ośrodka neurorehabilitacji, który może być naszym miejscem na ziemi. Stowarzyszenie Hospicyjne Bądźmy Razem tworzy aktualnie 40 członków wolontariuszy, którzy robią wszystko, aby pomóc swoim podopiecznym, a tych również jest około 40. Uruchomiliśmy nową stronę zbiórkową, która właśnie mamy nadzieję pozwoli nam dotrzeć jak najszerzej z tą ideą budowy tutaj w Lipniku ośrodka, który zrewolucjonizuje podejście do rehabilitacji osób z ciężkimi niepełnosprawnościami. Ośrodka, w którym będzie możliwa holistyczna opieka, pomoc dla dzieci, dla dorosłych po wypadkach, po udarach, z chorobami genetycznymi, neurologicznymi. No te osoby do tej pory nie znajdują wystarczającej pomocy w systemie zdrowia. Chcemy tutaj stworzyć takie miejsce godne, takie, które na miarę XXI wieku, takie, w którym by mogły znajdywać wszystko, czego potrzebują i w taki holistyczny sposób dochodzić do zdrowia, dochodzić do sprawności, czy po prostu funkcjonować godnie, nawet gdy ten powrót do większej sprawności nie jest możliwy. Panie Ewo, o jakich kosztach mówimy, jeśli chodzi o to miejsce? Jakiej pomocy konkretnie potrzebujecie? Pierwszy etap, czyli rozpoczęcie budowy pierwszej kondygnacji, fundamentów i pierwszej kondygnacji, to jest 3,5 miliona złotych. To jest taki najbardziej kosztowny etap. I uruchamiając tą naszą stronę neuroośrodek.pl, właśnie ten cel sobie przyjęliśmy z wybudowania, zebrania na ten pierwszy etap budowy. Jak jeszcze można Was wspomóc? Oprócz tego, że odwiedzimy stronę internetową, tam poczytamy oczywiście o Waszych działaniach i wpłacimy dowolny datek. Bardzo też apelujemy o to, żeby wspomóc nas, czy pomyśleć o regularnych wpłatach. To jest ogromna wartość, gdybyśmy mogli właśnie móc planować te prace budowlane i dzięki temu ośrodek mógłby powstać szybciej, a później się pięknie rozwijać. Gdybyśmy mieli jak najwięcej regularnych darczyńców, czyli tych, którzy nieraz dokonają wpłaty, ale pomyślą o nas, będą chcieli się do tego dzieła przyłączyć i będą z nami każdego miesiąca i przez dłuższy czas. Bardzo o to prosimy. Można nam pomóc też przekazując 1,5% podatku. To jeszcze ciągle jest ten moment, kiedy można to zrobić. To jest przeogromnie ważne źródło, z którego możemy też wybudować to miejsce. Pani Ewo, a jakie znaczenie dla Waszych podopiecznych, dla podopiecznych Stowarzyszenia Bądźmy Razem będzie miało to miejsce? No, mamy nadzieję, że tutaj w tym miejscu będą mogli takie ważne kroki postawić w tym uzyskaniu kontroli nad własnym ciałem. Pierwszy kęs, pierwszy krok postawiony dzięki technologii, pierwsze słowo wypowiedziane w przypadku osób, które właśnie utraciły tą możliwość mowy z różnego powodu. No to są, wydaje się, małe kroki, ale to jest ogromna zmiana, ogromna poprawa życia. Jednak gdy działa się razem, łatwiej jest pokonywać nawet największe przeszkody. Najważniejszą wartością każdego z nas jest to, jak nisko potrafi schylić się do osób, które potrzebują naszej pomocy i wsparcia. Dlatego my chcemy działać dla innych, chcemy być dla innych, bo razem zawsze możemy więcej. Marzenia są po to, żeby je spełniać. Marzenia nie spełniają się jednak same, ale każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę do tego, aby marzenie zamienić w rzeczywistość. Uwolnijmy marzenia uwięzionych we własnym ciele. Razem możemy więcej!
Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa.